Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszym tematem są profile Gola. Zapraszam. Profil Gola. Można powiedzieć, że nowość. Od kilku lat na rynku zaczyna się rozpychać coraz bardziej, coraz więcej ludzi widzi, że coś takiego jest. Nowe kuchnie, architekci zaczynają polecać. No i w końcu trafiło się i mnie. Zatem pokazuję, objaśniam. Na początek, profil Gola. To jest profil Gola górny. Tak wygląda. Można sobie obejrzeć go tu chyba z bliska. A tak wygląda środkowy. Jest troszeczkę inny. Dzięki temu to jest do szuflad stosowane, rzecz jasna, w tym wypadku. Możemy szufladę otworzyć tutaj i możemy szufladę otworzyć tutaj. Taki bajer. Wyzwaniem w tych profilach jest to, że trzeba wyfrezować w bokach kolejnych szafek specjalny kanał po to, żeby ten profil poprowadzić, żeby zachował ciągłość po całej długości, nie żeby był sztukowany szafka do szafki. I właśnie to chciałem Wam pokazać. Jak to zrobić najłatwiej. Potem jeszcze oczywiście pokażę, jakie są trudności na przykład przy szafkach narożnych, czego można się nauczyć, ponieważ nauczyłem się dosyć dużo. Jakby nagrywam to po fakcie, więc teraz jestem mądry i mogę się mądrzyć, więc wiem, jak to dokładnie zrobić. No i jeszcze oczywiście są też profile Gola pionowe do na przykład słupków, czy też kominów, jak to mówią, do piekarnika i lodówki i wtedy się go otwiera w ten sposób. Jest pionowy, to akurat nie jest ten. Otwiera się go od boku i tak naprawdę fajnie to wygląda. To też pokażę. Jedynym wyzwaniem tutaj tak naprawdę to jest wyfrezowanie kanału pod wspomniane profile. I to jest ten kanał. Ma on tak wyglądać i tutaj przechodzi cały profil. I tak z szafki do szafki. Jak to zrobić? Zawsze odpowiadam szybko. Żeby było szybko i bezproblemowo, to oczywiście trzeba mieć szablon. Ja zaopatrzyłem się w taki szablon. To są profile Gola od Sevrola. I tutaj mają 73 wymiar, a tutaj mają 57. Górny ma 27 głębokości, a 26 ma ten środkowy, czy też dolny, możemy go tak nazwać. Dodatkowo od razu mam tutaj miejsce montażowe na kątowniki. Na takie kątowniki. One tutaj będą i dzięki temu to wszystko się idealnie trzyma. Jest też już w odpowiednim miejscu. Zatem tutaj sobie tylko zapunktuję, potem to przykręcę, a tutaj wsuwam profil albo jeszcze inaczej. Zresztą pokażę wszystko za chwilę na filmie. Bardzo fajny patent. Tutaj mi troszeczkę brakło filamentu, więc dokończyłem innym, ale się odkleja. No, ale grube musi być to, żeby to miało ręce i nogi. Fajne jest. Polecam się, ewentualnie jakby ktoś chciał nabyć drogą kupna coś takiego, to się odezwijcie do mnie albo znajdźcie mnie na Allegro. No dobra, jak to wszystko zrobić szybko, jest bezproblemowo. Ja zaczynam od tego, że przykładam szablon, biorę ołówek i zaznaczam, w którym miejscu będzie wspomniany kanał. Jeśli chodzi o kolejne, czyli na przykład ten, który będzie tutaj od dolnego fronta, ewentualnie, tak jak w moim przypadku będzie jeszcze tutaj, po prostu odmierzam, zaznaczam ołówkiem, wycinam wstępnie wyżynarką, a potem dokładnie poprawiam frezem kopiującym. W przypadku moich szuflad niestety nie będę robił tego kanału tutaj, dlatego że mam tylko jedną szafkę i nie ma sensu robić, ponieważ koło mojej szafki z jednej strony jest bok kończący, a z drugiej strony jest zmywarka, więc robienie tego kanału na przestrzał mija się z celem, bo przy otwieraniu zmywarki byłoby widać tutaj wycięcie. Oczywiście są do tego specjalne maskownice, żeby zasłonić taki kończący się profil, ale ja to przemyślałem, dlatego tego nie będę robił. Zatem zaczynam od wycięcia. Jak widać lub nie, tutaj troszeczkę widać ten ołówek. Niestety to jest taki kolor płyty, że no za bardzo tego nie widać w kamerze. No oczywiście nie idealnie po linii, tylko mniej więcej. Dlaczego tak robię? Bo uważam, że nie ma sensu męczyć freza i lepiej jest tylko ten nadmiar tutaj wybrać, a nie jeszcze dookoła freza. Zawsze to wydłużam jego żywotność. Na razie gdziekolwiek, ponieważ teraz będę musiał wszystko to obrócić w drugą stronę. Dobrze, mam całą złapane w drugą stronę. Oczywiście w tym momencie nie postawię tutaj w żaden sposób frezarki, dlatego też łapę po raz kolejny innym ściskiem. Tutaj to przy okazji sobie łapę, żeby mi nie odleciało gdzieś, jak będę naciskał frezarką. No i tu jeszcze jeden ścisk. Tego poluzowuję. Frezarka, frez z wymiennymi płytkami 2. Także poprzedni zakup ze stycznia czy z lutego
Myślę, że przy okazji zarobi na siebie. Dobrze, sytuacja wygląda tak. To musimy usunąć nadmiar tego, żeby się zrównać z tym. Frezem powinienem jechać tak i tak. Ale jadąc tak i tak, frez będzie się kręcił w tą stronę, więc wyrwie tą PCV-kę. Dlatego najpierw trzeba wjechać w PCV-kę z tej strony, żeby jej nie wyrwać, a potem dopiero objechać całość w ten sposób. No to co? Nie pozostało nic innego, jak się przejechać. I gotowe. Całość się pięknie skopiowała. Nie pozostało nic innego, jak zrobić jeszcze na kolejnych bokach. W sumie tu mam ich tylko 6, więc jakoś nie ma tragedii. Teraz takie zagadnienie. Profile gola i do tego szafka narożna. No muszę powiedzieć, że rozkminę, chwilę rozkminy potrzeba, żeby to wszystko dobrze policzyć i żeby to miało ręce i nogi, bo okazuje się, że ten profil jest dokładnie w tej blendzie. Ja w ogóle standardowo tak blend nie robię, że są w szafce. Ta na razie tylko stoi na słowo honoru. Tutaj, bo za chwilę muszę to wycinać. Normalnie blendy robię na zewnątrz, ale wtedy już mam w ogóle masakra, jeśli chodzi o wycinanie w tym wszystkim. Blenda dodatkowa, już ta właściwa z rączką, jest niższa. No i rączka dokładnie tutaj, ten profil wchodzi za to. To jest blenda, która teraz jest za duża jeszcze. Ale do brzegu. Jak to wszystko dobrze policzyć? No trzeba sobie coś przyjąć, tak w ogóle. Jakieś konkretne wymiary. No i ja sobie przyjąłem, że fronta mam 600. W tym miejscu mam 630. Skąd wynika ten wymiar? 600 na fronta plus 30 mm blenda. Więc w tym momencie mam 630 tutaj. I od tego miejsca, jeżeli wszystko dobrze jest w ogóle kwadratowo, to do ściany powinienem mieć 610. Z czego wynika ten wymiar? Ten wymiar wynika z tego, że szafka ma 560 plus 20 front to jest 580 plus blenda w tą stronę no to jest 30, więc jest 610. I tak samo blenda będzie miała w tą stronę 30, żeby taki ładny kwadracik malutki wyszedł. No i teraz te 610, jak sobie przyłożę miarkę w ten sposób, bo tak jest to chyba najłatwiej sobie zobrazować, to ściana jest dokładnie w tym miejscu, czego nawet nie widać w kadrze. Zatem blenda 3, to mam tutaj 58. Przód szafki to jest 560, to jest tutaj. I to jest najbardziej istotny wymiar. 560 to jest przód szafki. No i teraz taki sobie szablon wydrukowałem, jakby co. Mogę sobie to tak przyłożyć, to jest przód szafki, więc to ma być tak. Dokładnie to ma być tak, sorry. W związku z tym, że to się rusza. Można też to zrobić inaczej. Mianowicie można zrobić to tak, że jak już masz ten bok właśnie tej szafki, to można to przyłożyć. Tak. Tak. I tu jest te 560. I teraz sobie, że to najprościej jak się da wyobrazić, że ta rączka tutaj idąca, ten profil cały, tutaj będzie kątownik i tutaj ten profil pójdzie dalej w tą stronę. Więc wniosek z tego taki, że szablon jest fajny. Proszę, takie są potrzebne wymiary do rączek gola od Sevrola. Ale o tym może później. I w ten sposób tutaj trzeba wyciąć też na prosto. No i gotowe. Jak to wytnę, to jestem w domu, mogę całą szafkę skręcać. Dodatkowo tutaj, w związku z tym, że to jest szafka narożna, musiałem zastosować w ogóle inne zawiasy. Zastosowałem tutaj zawiasy równoległe nakładane. Takie cudo, żeby to wyszło. No bo równoległe normalnie stosuję, ale stosuję je na blendzie, która jest na zewnątrz. A tu jest blenda w szafce, dlatego też trzeba było taki troszeczkę inny zawias użyć. No to teraz mogę to wyciąć, to skręcić i szafka jest gotowa. Nagrywam te filmy po to, żebyście się czegoś nauczyli i żebym ja też o czymś pamiętał, na przykład źle zrobię. No i tutaj mam właśnie taki przykład. Oto co się wydarzyło. Tak liczyłem, że zapomniałem o jednej blendzie, więc generalnie rzecz biorąc pomyliłem się w długości tego profilu o grubość tej blendy, czyli o 19 mm. Dlatego nie pozostało nic innego jak to wykręcić. No i uciąć nową. Nową już mam uciętą. I teraz jak to przyłożę, to jest do tego kątownika. Ale ten kątownik sam w sobie jeszcze wystaje tyle. I wtedy to będzie dopiero właściwa wartość. Ta szafka jeszcze trochę źle stoi, bo ta blenda 50 i ta trójka 30, ten tył tu powinno być równo z tą powierzchnią. Ale tutaj mi przeszkadzają te wąsy od tego kątownika. Chciałem tu tylko pokazać, jaki popełniłem błąd przy obliczeniach, bo nie złożyłem tego do końca i po prostu obliczyłem, jaki jest ten profil długości powinien być. No a jest błędny. Przy okazji nauczyłem się, jak to dokładnie obliczać i teraz już mogę sobie obliczyć do innych szafek i uciąć na gotowo. Przy okazji nauczyłem się, jak dokładnie obliczać
długości tych profili. Okazuje się, że nie jest to skomplikowane, bo na przykład w tym wypadku, tutaj jaki ma być profil, no to front 60 plus blenda 50. Jesteśmy dokładnie od tego miejsca, więc ten profil ma mieć 50 i tam oczywiście dalej, więc to też sobie dalej można policzyć do następnego zakrętu, bo kuchnia jest w literkę U. Zatem co? Rozkręcam to, przy okazji pokażę, jak tutaj się to z tym łączy. Ok, zatem to jest 2,5 mm imbus. Wykręcam. To mogę przy okazji wyciągnąć, od razu włożyć. Te kątowniki są do tego, żeby wszystkie uchwyty, profile się trzymały szafki. Pozostało nic innego, jak to włożyć i zblokować blokerem imbusowym 2,5 mm. Gotowe. To sobie włożyłem wcześniej. Oczywiście to można też włożyć z drugiej strony. Tutaj, bo w związku z tym, że to jest nowy profil, no to z tej strony też muszę włożyć. Na razie to zostawiam luźno. Jak to przykręcę do szafki, ten kątownik montażowy, to wtedy dopiero zblokuję tutaj tymi wkrętami całość. Tutaj pasuje. Teraz już mi się tutaj ta blenda zmieściła. Chwilowo to trzyma ścisk, żeby to wszystko pasowało. No i teraz, mając ten profil, mogę sobie nim tutaj wjechać. Wkładam go tylko tak na chwilę, żeby pokazać, że wszystko gra i buczy. Prawda, że proste? No trochę trzeba było się napocić, żeby to ogarnąć, ale dzięki moim błędom Wy ustrzeżecie się swoich błędów. Tak ostatecznie poprawnie powinien wyglądać ten narożnik. To jest jeden narożnik i to jest ten, który pokazywałem na filmie, co się troszeczkę pomyliłem w obliczeniach, no ale tak się prezentuje. Całość tutaj naprawdę fajnie działa. Otwieram sobie jedno, drugie bez problemów. Przede wszystkim jest fajnie tutaj, nie widać rączki, bo zasłaniają super ekstra kamienny blat 20 mm. Całość prezentuje się fantastycznie. Jeden, drugi, trzeci. Tutaj jeszcze cokół trzeba włożyć. Tak się prezentują, tak. Tutaj na tym froncie już musiałem folię ściągnąć. Jeden, drugi. To są Chevrolet Slimboxy. Proszę, tak się prezentują. Tutaj pokażę Wam jeszcze wycięcie pod młynek, który będzie tutaj, ale tak sobie wyciąłem. Za chwilę to jeszcze zamontuję relingi i tak to wygląda. To są z kolei V-boxy. Tutaj już wcześniej pokazywałem Platinum z szybami i z podświetleniem. Cała kuchnia prezentuje się w ten oto sposób. Fajne, kamienne blaty, czarne, pionowe profile Gola, poziome na szufladach, górne szafki otwierane w taki sposób, że po prostu łapiemy i się otwierają. Tutaj jest profil LEDowy, ale na razie jeszcze nie wszystko tutaj podłączone, no bo tutaj jeszcze troszeczkę tego remontu zostało, ale kuchnia jest wstawiona. Dziękuję bardzo za to, że spędziliście ze mną ten czas. Dużo było tutaj pracy, no i dużo też montażu przy tym filmie. To chyba tyle. Tutaj możecie obejrzeć inne filmy, również film z tej kuchni. Troszeczkę coś innego opowiadam. Zatem zapraszam serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!